Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Łukasiewicz czy też Jan Czochralski. To nazwiska tylko kilku polskich uczonych znanych i docenianych na całym świecie. A czy obecnie w Polsce możemy pochwalić się równie wybitnymi postaciami? Oglądają Państwo Gen Innowacyjności, czyli program, w którym pokazujemy nieskrępowaną żadnym gorsetem wyobraźnię współczesnych polskich innowatorów. Dziś ci, którzy dzięki funduszom europejskim postanowili pomagać innym. Warto spojrzeć na ich historię. Współczesne wynalazki i nowinki naukowe nie są aż tak przełomowe jak odkrycie polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie. Ich cechą jest jednak użyteczność. Zmieniamy świat dla ludzi, chcemy żyć bezpieczniej i wygodniej. Twórcy warszawskiego startupu Sidely chcieli, by seniorzy w ich rodzinach mimo wieku mogli czuć się w pełni zaopiekowani. Stworzyli opaskę dla osób starszych, która pomaga reagować na niespodziewane sytuacje, jak upadek, nieświadome oddalenie, zasłabnięcie. Cześć. Cześć. Witam Cię w programie Gen Innowacyjności. Wynalazczyni przez wielkie W, która interesuje się problemami seniorów. Mam w rodzinie wielu seniorów. W jaki sposób to urządzenie mogłoby pomóc mojej babci? Dzięki całemu systemowi i opasce, którą stworzyliśmy, Twoja babcia czy najbliższa Tobie osoba może przebywać sama i jednocześnie być podstawą opieką. Co to oznacza? Oznacza, że w momencie, kiedy wykonujesz codzienne czynności, kiedy nawet idziesz do sklepu, urządzenie na bieżąco monitoruje, jak czuje się Twoja babcia, podstawowe parametry Rozumiem, że jakoś życiowe. do internetu tak wysyła te informacje i później w komputerze Dokładnie. zobaczyć. Wszystkie dane są na bieżąco przesyłane do najbliższych osób lub do opiekunów, w zależności od tego, kogo zadeklarujemy jako opiekuna. Urządzenie bezpośrednio na telefon, na aplikację oraz na platformę przesyła informacje istotne dla zdalnego monitoringu stanu zdrowia, ale również istotne dla takiej zdalnej opieki. Dlaczego postanowiłaś zajmować się tematyką urządzeń dla osób starszych? Początki projektu to tak naprawdę osobiste moje doświadczenia. Moja babcia 4 lata temu zachorowała na demencję. Był to taki okres bardzo wyzwaniowy w mojej rodzinie. Demencja jest tak naprawdę bardzo dużym wyzwaniem, wymaga reorganizacji pracy i funkcjonowania całej rodziny. W momencie, kiedy senior upadnie, zemdleje, informacja o upadku wraz z miejscem, z lokalizacją upadku jest przekazywana do opiekuna, dzięki czemu jest możliwość szybkiej reakcji. Bądź kiedy senior źle się poczuje, ma możliwość naciśnięcia przycisku SOS. Przyciskając przycisk SOS, Co się zdziało? tak, przyciskając właśnie przycisk Tak. SOS jest wysyłana wiadomość SOS do opiekunów na telefon. Ja właśnie tutaj dla celów takich pokazowych otrzymałam informację SOS o tym, iż został przyciśnięty przycisk. Zaraz, uwaga, SOS opaska Marzena. Tak, to jest akurat do celów pokazowych, tak została nazwana, wiem kto nacisnął przycisk SOS i za chwilkę dostanę informację o lokalizacji, o miejscu przebywania osoby i te same informacje będą następnie przesłane na system do opiekuna. Po zakończeniu procedury opaska sama wdzwania się do opiekuna i nawet jeżeli jest opiekun na spotkaniu, nie ma możliwości odebrania SMS-a, za chwilę będzie miał połączenie, będzie widział, że jest alert. Tak, właśnie coś się zadziało. Tak, dostaliśmy alert na platformę. Jest to alert bardzo dobrze słyszalny. Sprawdziliśmy, co sądzą o opasce studenci psychologii oraz specjaliści zajmujący się opieką nad osobami starszymi. Co sądzicie o tych opaskach dla seniorów? Myślę, że są bardzo użytkowe, że są funkcjonalne i że bardzo ładnie wyglądają na ręku. Ja się w ogóle cieszę bardzo, że są nowe rozwiązania dla seniorów i że wszyscy o nich myślą. I myślę, że ja też będę się czuła bezpieczniej, gdy mój dziadek, który jest bardzo chory, będzie miał taką opaskę. Seniorzy rzeczywiście są grupą wiekową, która dość ostrożnie podchodzi do nowoczesnych technologii. Badania pokazują, że bardziej ostrożnie niż młodsze grupy wiekowe. Jednocześnie te same badania, diagnoza społeczna, którą przeprowadzili Błędowski i Czapiński, informują o tym, że seniorzy korzystają z nowoczesnych technologii pod warunkiem, że te trafiają w ich potrzeby, że widzą ich użyteczność. Życie może być znacznie łatwiejsze, jeżeli my sami sobie pomożemy, jeżeli nauczymy się nowych technik życia, a to będzie z pożytkiem dla siebie w tym sensie, że osoba będzie bardziej wolna i niezależna od innych.
osób starszych przybywa na świecie. Coraz większa liczba seniorów nie ma rodziny. Kto może być opiekunem? Coraz więcej projektów samorządowych powstaje w kierunku właśnie wsparcia seniorów w codziennym funkcjonowaniu, więc są to wyspecjalizowane jednostki opiekuńcze, są to firmy, które zajmują się również zdalną opieką. Są to jednostki medyczne. Żeby zaprojektować, później zbudować takie urządzenie, zdobyć certyfikaty, potrzeba pieniędzy. Pieniądze tak naprawdę na początku były to finansowanie od inwestorów, ale również finansowanie unijne. Dzięki finansowaniu unijnemu mieliśmy możliwość rozwoju prac naukowo-badawczych, dzięki czemu od etapu pomysłu mogliśmy przejść na etap wdrożenia. I na każdym z tych etapów mieliśmy swoistego rodzaju wsparcie, nie tylko inwestycyjne, ale finansowania unijnego. Życzę powodzenia, bo takie rozwiązania są potrzebne. Dziękuję bardzo. Z Warszawy przenosimy się do Krakowa, jednego z najprężniej działających ekosystemów startupowych w kraju. To tu powstał projekt Doktor Omnibus, który także pomaga słabszym, tym razem dzieciom i to tym najbardziej potrzebującym. Trudno to sobie wyobrazić, ale autyzm dotyka w Polsce aż 1 osobę na 100. Doktor Omnibus pomaga podnieść efektywność terapii dzieci z autyzmem, co jest trudne, ale jak się okazuje, niemożliwe. W ostatnim czasie zaobserwowałem, że w naprawdę bardzo dużej liczbie przypadków takie tablety, które kiedyś służyły do grania, a tak samo smartfony, wykorzystuje się w terapii. Wiele takich startupów jest. Na czym polega Wasze rozwiązanie? Przede wszystkim chcemy odpowiedzieć na taką realną potrzebę, która płynie przede wszystkim od rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mówimy tutaj o autyzmie, zespole Downa, o niepełnosprawności intelektualnej. To są dzieci, które tak jak wszystkie dzieci podążają za technologią, potrzebują tego rodzaju technologicznych narzędzi, bo wiadomo, to są narzędzia, które stymulują rozwój, wspierają. Warto je wykorzystywać właśnie w takim celu terapeutycznym. W jaki sposób to działa? Przede wszystkim opieramy się na stosowanej analizie zachowania. Czyli? To z angielskiego ABA, Applied Behavior Analysis. To jest taka metoda terapii, która skupia się przede wszystkim na zachowaniu, na zmianie zachowania w procesie terapii. Czyli nie badamy przyczyny różnych zachowań, staramy się zmienić zachowanie na zachowanie pożądane. Ale jak to robicie? Bo na ekranie wyświetla się jakaś grafika, dziecko coś musi wybrać i później program instruuje, czy dobrze to robi, czy źle. I tak powtarza wielokrotnie. I dziecko w ten sposób uczy się, w jaki sposób dobrze reagować na bodźce, tak? Dokładnie tak. Czyli na sygnały, które tutaj pojawiają się. Działamy na bardzo podstawowych mechanizmach uczenia się, wielokrotnego powtórzenia, mechanizmu podpowiedzi. Co bardzo ważne, nie stosujemy tak zwanej kary. Czyli jeżeli dziecko odpowiada błędnie, my tego zachowania nie utrwalamy. Przetestujemy to. Załóżmy, że jestem takim dzieckiem. Ty jesteś terapeutką. Oczywiście. Włączyliśmy aplikację i co teraz? W zasadzie wystarczy, że ja tę aplikację dla Ciebie włączyłam. Ten interfejs, wszystko co tutaj zobaczysz, grafika jest bardzo przyjazna. Wybraliśmy opcję kształty. Program kształty. Co teraz? I teraz już właściwie możesz zacząć grać samodzielnie. Tutaj trzeba nacisnąć. Tak. Spróbuj się domyślić, czego oczekuje od Ciebie nasza aplikacja. Chyba muszę nacisnąć to koło. Doskonale. O. A jak nacisnąć? No, zaraz zobaczymy. Pokaż koło. Wezmę kwadrat, nacisnę specjalnie. O, nie mówię, że źle wybrałem, tylko sugeruję, że trzeba palec w prawo przesunąć. Bardzo mi się podoba. Gra wydaje się bardzo prosta. Jak ona pomaga dzieciom? Gra właśnie celowo jest bardzo prosta. Bardzo często to budzi zaskoczenie. Czasami rodzice, nauczyciele sami testują aplikacje i stwierdzają, ojej, tutaj prawie nic się nie dzieje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że... Strzelanki, prawda, potwory latające na w ekranie. takich aplikacjach dla dzieci, że bardzo dużo się dzieje. Mamy historie takich spektakularnych, powiedziałabym, sukcesów, kiedy dziewczynka na przykład
przykład nauczyła się mówić po raz pierwszy, bo w przypadku autyzmu bardzo często zdarza się, że dzieci bądź wcale nie mówią, bądź mają problemy z komunikacją werbalną. W takim środowisku kontaktu z tego typu aplikacją dziewczynka poczuła się na tyle bezpiecznie, że odpowiedziała lektorowi w jednym z naszych programów. W jaki sposób pomogły Wam fundusze europejskie? Czy bez funduszy zrobilibyście to? Prawda jest taka, że nie. Od samego początku budowaliśmy doktora Omnibusa w oparciu o środki unijne. Nasz pierwszy inwestor w 100% otrzymał pieniądze na inwestycje z Unii Europejskiej. Korzystaliśmy także z pożyczki na innowacje oraz naprawdę szczerze rekomendowanego przeze mnie grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Połączyliśmy te wszystkie rzeczy razem i stworzyliśmy sobie poniekąd możliwości na poziomie Doliny Krzemowej tutaj w Polsce. Więc ja osobiście bardzo rekomenduję tę ścieżkę dla każdej polskiej firmy. Wynalazki oraz innowacje, które służą ludziom, powstają powoli. Szczególnie jeśli mają pomagać dzieciom. Potrzebują starannych i dokładnych badań. Fundusze europejskie pomagają wynalazcom wcielać ich pomysły w życie. Najciekawsze konkursy, na które teraz chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to jest przede wszystkim tak zwana szybka ścieżka. To jest konkurs, który już trwa od jakiegoś czasu i w tym roku również mamy taką ofertę dla zarówno małych, jak i większych firm, które są zainteresowane finansowaniem na realizowanie działań badawczo-rozwojowych. Czyli jeżeli przygotowujecie się do opracowania nowego produktu, chcecie dopracować jakieś nowego cechy albo opracować nową technologię, to możecie w NCBR-ze uzyskać dotacje na właśnie taką działalność. To są projekty realizowane w regionach poza Mazowszem. Dla tych, którzy jeszcze troszkę może bardziej nieśmiało myślą o działalności badawczo-rozwojowej, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mamy konkurs, który nazywa się Bon na innowacje. I tutaj można dostać taki niewielki zastrzyk pieniędzy na współpracę z jakąś jednostką badawczo-rozwojową, czyli jakby zlecenie na zewnątrz tutaj mamy i ta jednostka może opracować dla Was jakiś właśnie nowy produkt, nową technologię, czy dopracować produkt, który już w tej chwili macie. A następnie można dostać dodatkowy, też niewielki, do 800 000 złotych grant na wdrożenie tego pomysłu, który razem z tą jednostką opracujecie. Gorąco zapraszam na stronę funduszeuropejskie.gov.pl oraz do punktów informacyjnych o funduszach europejskich, które są w każdym regionie. Na stronie funduszeuropejskie.gov.pl można znaleźć ich adresy i bezpośrednio porozmawiać z naszym konsultantem, który doradzi, o jakie finansowanie, gdzie i kiedy można się ubiegać. Już wiecie, że Polacy mają gen innowacyjności i wyznaczają trendy rozwoju nowych technologii na całym świecie. My oczywiście widzimy się za tydzień. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Petros Psylos. Pozdrawiam.